Podjeżdżasz na stację benzynową, tankujesz do pełna, patrzysz na licznik, a tam 160 zł. Nie 400, nie 350, 160. I nagle przypominasz sobie kolegę, który kupił super okazję, dużego SUV-a 300 koni. Spalanie w katalogu co prawda 6 litrów, ale w praktyce 11. I wtedy zaczynasz rozumieć jedną rzecz. Najtańsze auto w utrzymaniu to nie zawsze najtańsze auto w zakupie. Dzisiaj pokażę Ci 5 najbardziej oszczędnych samochodów 2026 roku. Takich, które naprawdę spalają mało. Takich, które nie rujnują portfela. I takich, które mają sens w prawdziwym życiu, a nie jedynie w katalogu. Ale uprzedzam, niektóre wybory mogą Cię zaskoczyć. Gotowi? No to go! Hyundai Ioniq Hybrid. Hyundai Ioniq to jeden z tych samochodów, które trochę przeszły pod radarem. Nie jest modny, nie jest prestiżowy, nie jest marzeniem z plakatów. Ale jeśli spojrzymy na czystą efektywność, to jest jeden z najbardziej oszczędnych samochodów, jakie powstały. I nie mówię tego przypadkiem, bo Hyundai zaprojektował ten samochód praktycznie od zera jako auto oszczędne. Aerodynamika jest tu absurdalnie dobra. Współczynnik oporu powietrza to około 0,24. Dla porównania wiele sportowych aut ma gorszy wynik. Dlaczego to tak ważne? Bo przy wyższych prędkościach największym wrogiem spalania nie jest silnik, tylko powietrze. I dlatego Ioniq w trasie potrafi palić naprawdę mało. Hyundai Ioniq Hybrid w normalnej jeździe robi około 3,5-4 litry w mieście i 4-4,5 litra w trasie, czyli mniej niż wiele małych diesli. A jednocześnie masz automat, ciszę i jazdę elektryczną w korkach. System hybrydowy opiera się na silniku 1.6 GDI oraz silnik elektryczny. Łączna moc to około 140 koni. Nie brzmi to jak rakieta, ale w normalnej jeździe jest zupełnie wystarczająco. Nowy Hyundai Ioniq Hybrid kosztuje w Polsce około 120-140 tysięcy, ale dziś najciekawszy jest rynek wtórny, bo te auta bardzo straciły na wartości. Dobry egzemplarz z roczników 2019-2021 z przebiegiem około 80-100 tysięcy kilometrów można kupić za 7 dych. I w tej cenie to jest naprawdę świetny samochód. Koszty utrzymania są bardzo rozsądne. Serwis wygląda podobnie jak w zwykłym aucie. Wymiana oleju, filtry, przeglądy. Ale dzięki hybrydzie hamulce zużywają się wolniej, skrzynia biegów pracuje bardzo lekko. Spalanie też robi ogromną różnicę. Jeśli ktoś robi 20 tysięcy kilometrów rocznie, to w porównaniu z SUV-em palącym 8 litrów można zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Dla kogo to auto? Ioniq jest idealny dla kilku typów kierowców. Po pierwsze osoby, które dużo jeżdżą po mieście. Hybryda właśnie wtedy działa najlepiej. Po drugie, ktoś, kto chce oszczędne auto, ale większe niż Yaris, bo Ioniq jest już normalnym, kompaktowym samochodem. Po trzecie, ktoś, kto nie chce elektryka, ale chce mieć niskie koszty jazdy. Największe zalety Ioniqa są bardzo konkretne. Po pierwsze, spalanie. Jest jednym z najniższych wśród samochodów spalinowych. Po drugie, komfort jazdy. Auto jest bardzo ciche. Po trzecie, cena używanych egzemplarzy. W stosunku do tego, co oferuje, to naprawdę dobra okazja. Ale są też minusy. Pierwszy to emocje. To nie jest samochód, który kupujesz dla adrenaliny. Drugi minus to popularność. Nie jest tak rozpoznawalny jak Toyota. Dlatego też niektórzy mają obawy o wartość przy odsprzedaży, choć w praktyce aż tak źle z tym nie jest. Dlaczego jest w dzisiejszym filmie? Powód jest bardzo prosty. Hyundai Ioniq Hybrid to jeden z najbardziej efektywnych samochodów hybrydowych świata, a jednocześnie dziś można go kupić w bardzo rozsądnych pieniądzach. Dlatego też trafia do tego zestawienia. Honda Jazz Hybrid. Honda Jazz to jeden z najbardziej niedocenionych samochodów w Europie. I naprawdę nie kumam dlaczego. Bo jeśli spojrzymy na technologię hybrydową, Honda zrobiła tu coś bardzo sprytnego. System eHEV działa trochę inaczej niż klasyczne hybrydy. W wielu sytuacjach silnik benzynowy w ogóle nie napędza kół.
działa raczej jak generator, produkuje prąd, a samochód jedzie na silniku elektrycznym. Dlatego w mieście Jazz potrafi być absurdalnie, wręcz oszczędny. Honda Jazz Hybrid w normalnej jeździe pali 3,2 do 3,8 litra w mieście oraz 4,5 litra w trasie, czyli wynik praktycznie jak w Yarisie. Ale Jazz ma coś, czego Yaris nie ma. Ma przestrzeń. Największą zaletą tego auta jest system Magic Seats. Tylne siedzenia można składać na różne sposoby. Można je nawet podnieść jak w kinie. Efekt? W małym aucie możesz przewieźć naprawdę duże rzeczy. Rośliny, rowery, duże paczki. Dlatego wielu ludzi traktuje Honda Jazz jako mały, ale bardzo praktyczny samochód rodzinny. Za nowego Jazza trzeba zapłacić mniej więcej 120-130 tysięcy, czyli podobnie jak Yaris. Ale ciekawszy jest rynek wtórny. Egzemplarze z lat 2020-2022 z przebiegiem około 40-60 tysięcy kosztują w granicach 80 tysięcy złotych. Starsze wersje hybrydowe są rzadziej spotykane, bo system pojawił się dopiero w najnowszej generacji. Koszty utrzymania? Honda słynie z bardzo dobrej trwałości. Silniki benzynowe Hondy od lat są jednymi z najbardziej niezawodnych na rynku. Serwis jest prosty. Olej, filtry, standardowe przeglądy i tyle. Hybryda Hondy też jest bardzo trwała, bo nie ma tu skomplikowanej skrzyni biegów. Dla kogo to auto? Jazz Hybrid jest idealny dla ludzi, którzy chcą bardzo oszczędne auto, mały samochód do miasta, ale zaskakująco dużo miejsca w środku. To też świetny samochód dla osób starszych. Wysoka pozycja siedzenia, dobra widoczność, łatwa jazda. Największe zalety Jazza to bardzo niskie spalanie, ogromna praktyczność, świetna widoczność i niezawodność Hondy. A minusy? Pierwszy minus to wygląd, powiedzmy sobie szczerze. To nie jest samochód, który ktoś kupuje dlatego, że wygląda sportowo. Drugi minus to cena. Honda nie należy do najtańszych, ale płaci się tu za jakość. Honda Jazz Hybrid trafia na 4. miejsce, bo łączy 3 rzeczy. Bardzo niskie spalanie, praktyczność i trwałość. A to połączenie sprawia, że dla wielu kierowców to może być jedno z najbardziej rozsądnych aut na rynku. Toyota Corolla Hybrid. Jeżeli ktoś szuka oszczędnego samochodu, ale nie chce jeździć małym autem miejskim, to bardzo często kończy na jednym modelu. Toyota Corolla Hybrid. I nie bez powodu to jest jeden z najczęściej kupowanych samochodów w Europie, bo Corolla robi coś bardzo trudnego. Łączy 3 rzeczy. Niskie spalanie, normalną wielkość auta i legendarną wręcz niezawodność Toyoty, czyli dokładnie to, czego większość ludzi szuka. Jak działa hybryda w Corolli? Corolla Hybrid występuje najczęściej z 2 silnikami. 1.8 Hybrid z mocą około 140 koni oraz 2.0 Hybrid z mocą około 200 koni. I większość ludzi wybiera ten pierwszy. A dlaczego? Bo jest bardziej ekonomiczny. W mieście Corolla 1.8 potrafi spalić około 3,5-4 litry na 100 km, a przy spokojnej jeździe wielu kierowców robi nawet w okolicach 3 litrów. A to są wyniki, które jeszcze kilka lat temu były domeną małych diesli. A tu mamy normalne, wygodne auto rodzinne. Ile kosztuje Corolla? Nowa Corolla Hybrid w Polsce kosztuje mniej więcej od około 130 tysięcy za wersje podstawowe. Dobrze wyposażone to pieniądze w okolicach 140-160 tysięcy i to jest moment, kiedy wielu ludzi mówi trochę drogo. Ale prawda jest taka, że najciekawsza Corolla to często używana Corolla. Corolle hybrydowe bardzo dobrze trzymają wartość, ale nadal można znaleźć sensowne egzemplarze. Przykładowo, Corolla Hybrid rocznik 2019-2020 z przebiegiem około 80 tysięcy kosztuje w granicach 85-100 tysięcy złotych i to jest bardzo rozsądna propozycja, bo dostajesz nowoczesne auto, bardzo niskie spalanie i dobrą trwałość. Jedną z największych zalet Corolli są właśnie koszty utrzymania. Silnik hybrydowy Toyoty jest bardzo prosty konstrukcyjnie. Nie ma sprzęgła, klasycznej skrzyni, alternatora, rozrusznika. Dlatego wiele rzeczy po prostu się nie psuje. Dodatkowo hamulce zużywają się wolniej, bo auto hamuje silnikiem elektrycznym. Efekt? Koszt utrzymania jest często niższy niż w dieslu. Dla kogo to auto? Corolla Hybrid jest idealna dla ludzi, którzy chcą normalnego auta rodzinnego, niskiego spalania i bezproblemową eksploatację.
To też świetne auto dla ludzi, którzy dużo jeżdżą po mieście, bo wtedy hybryda działa najlepiej. Największe zalety Corolli są bardzo konkretne. Po pierwsze spalanie. Jak na tej wielkości auto jest naprawdę niskie. Po drugie niezawodność. Toyota od lat jest w czołówce rankingów trwałości. Po trzecie komfort jazdy. Automat, cisza, płynna jazda. Minusy. Pierwszy minus to emocje. To nie jest samochód sportowy. Drugi minus to skrzynia ECVT, która przy mocnym przyspieszaniu potrafi być głośna. Ale w normalnej jeździe praktycznie się tego nie zauważa. Corolla trafia na trzecie miejsce, bo daje coś bardzo rzadkiego. Oszczędność małego auta w rozmiarze samochodu rodzinnego. Toyota Prius. Nie można zrobić rankingu oszczędnych samochodów bez jednego modelu. Toyota Prius. To auto przez lata było symbolem jednej rzeczy – efektywności. I choć przez długi czas wielu ludzi się z niego śmiało, to Prius okazał się jednym z najbardziej przełomowych samochodów XXI wieku. Bo to właśnie on pokazał światu, że hybrydy naprawdę mają sens. Prius od zawsze był projektowany z jednym celem. Minimalne spalanie. Nowe generacje potrafią w realnym świecie zrobić około 3-3,5 litra w mieście oraz 4 litrów w trasie. I to w samochodzie, który jest większy niż Yaris czy Jazz. Czyli mamy tu naprawdę świetny wynik. Ile kosztuje? Nowy Prius w Polsce jest dość drogi. Cena zaczyna się mniej więcej od 170-180 tysięcy, ale prawdziwa magia zaczyna się na rynku wtórnym, bo Priusy są jednymi z najbardziej trwałych samochodów świata i dlatego wiele z nich robi gigantyczne przebiegi. Dobry egzemplarz z roczników 2017-2020 z przebiegiem od 120 tysięcy kilometrów można kupić za 70-80 tysięcy. I to są auta, które spokojnie zrobią jeszcze kolejne 200 tysięcy. Dlatego tak wiele taksówek na świecie to właśnie Toyota Prius. Koszty utrzymania są bardzo niskie. Prius ma jedną z najbardziej dopracowanych hybryd na rynku. Baterie są bardzo trwałe, a sama konstrukcja jest dość prosta. W wielu krajach Priusy robią około 500 tysięcy kilometrów bez poważnych napraw. To chyba mówi samo za siebie. Dla kogo to auto? Prius jest świetny dla kierowców robiących duże przebiegi, dla taksówkarzy, dla ludzi, którzy chcą minimalnych kosztów paliwa. To auto jest stworzone do ekonomicznej jazdy. Największe zalety Priusa to bardzo niskie spalanie, ogromna trwałość, wygodna jazda. A z minusów? Pierwszy minus to wygląd. Prius zawsze był trochę kontrowersyjny. Drugi minus to cena nowych egzemplarzy, ale na rynku wtórnym to naprawdę świetny wybór. Prius trafia na drugie miejsce, bo jest jednym z najbardziej efektywnych samochodów, jakie kiedykolwiek powstały. Toyota Yaris Hybrid. Jeżeli ktoś pyta mnie, jakie auto dziś kupić, żeby naprawdę mało paliło, to w bardzo wielu przypadkach odpowiadam Toyota Yaris w hybrydzie, bo to auto jest jak mała maszyna do oszczędzania pieniędzy. Yaris w hybrydzie w mieście potrafi spalić około 2,5 do 3 litrów na 100 km i to nie jest jazda o kropelce, to normalna jazda. Dlaczego? Bo w korkach samochód bardzo często jedzie na samym silniku elektrycznym. Silnik benzynowy włącza się tylko wtedy, kiedy jest potrzebny. Ile kosztuje? Nowy Yaris w hybrydzie to koszt mniej więcej 110-130 tysięcy, ale ciekawsze egzemplarze to często używane egzemplarze. Dobry egzemplarz z roczników 2019-2021 z przebiegiem między 60 a 100 tysięcy kilometrów kosztuje około 70 tysięcy. Starsze generacje można znaleźć nawet za 50-60. I to są auta, które spokojnie robią 300-400 tysięcy kilometrów. Koszty utrzymania są bardzo niskie. Serwis jest prosty, spalanie minimalne, a dzięki hybrydzie hamulce zużywają się wolniej, skrzynia biegów praktycznie się nie psuje. Dla kogo to auto? Yaris Hybrid jest idealny dla ludzi jeżdżących w mieście, dla ludzi szukających pierwszego auta, a także dla osób chcących drugie auto w rodzinie. To po prostu bardzo rozsądny samochód. Największe zalety Yarisa to absurdalnie niskie spalanie, niezawodność Toyoty i charakter, bo to auto jest stworzone do miasta. A z minusów? To raczej tylko i wyłącznie przestrzeń, bo jest to naprawdę mały samochód. Dlaczego jest numerem 1? Bo trudno znaleźć samochód, który przy tak niskim spalaniu jest jednocześnie tak trwały i prosty.
I dlatego Yaris Hybrid trafia na pierwsze miejsce w dzisiejszym filmie. Jeżeli ktoś dziś szuka naprawdę oszczędnego auta, to prawda jest prosta. Najczęściej kończy na hybrydzie, bo łączy niskie spalanie, duży zasięg i brak ładowania. A teraz jestem ciekaw waszych opinii. Jakie auto według was jest dziś najbardziej oszczędne? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie do końca, prosiłbym o zostawienie kciuka w górę i kliknięcie subskrypcji, bo to naprawdę bardzo pomaga i motywuje do nagrywania kolejnych filmów. Miłego dnia i do następnego. Hej!